Dzień dobry, everyone! 120 mierz, które warto zobaczyć. Nasz pieniędzie Mielska idealny wierzchny i urlop. Not bad. Terrible. You need to tell me where's my weakness, because Suji's better than me at pronouncing, but I look confident, even though I'm not. So yes, the 120 place, we just did the same video from this channel, but the natural place, yes. Co ciśnie mi? 120 Why no one miejsc tell w me? Polsce, które warto zobaczyć. Mierzeja Helska, wąski obszar lądu o długości 35 km, powstała wskutek działalności silnych wiatrów oraz prądów morskich. The El Peninsula! Ruchome wydmy znajdują się na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łebsko. Pod wpływem wiatru wydmy przemieszczają się o kilka metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. Cypelrewski. I've been fascinated by this place. It's from near the El Peninsula. Or is it considered because of, like, you can see at the beginning are people like this, right? I've been fascinated by this, but I cannot find a good video to react to. So you need to tell us, like, what good video that I can react to and if it's worth it. Because from the picture, it looked like it's a weird piece of land, right? Yeah. But it looked absolutely magical. Skrawek lądu. Okay, so she's going very quickly. Zaledwie kilku metrów, ostro wcinający się w wody Zatoki Puskiej. Kaszuby. Malowniczy region w północnej Polsce, znany z nadmorskich krajobrazów oraz unikalnej kultury. Znajdziemy tutaj piękne wybrzeże, lasy, jeziora i regionalną architekturę. Wow! Nabrzeże Pomorskie w Gdyni. Najczęściej odwiedzana część skweru Kościuszki. Sumują tutaj m.in. okręt Muzeum ORP Błyskawica oraz żaglowiec Dar Pomorza. Molo w Sopocie. Najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim. Wow! Ma około pół These kilometra. are all placed like so close on the map from each other. They are all northwest like this. Yeah. Oh, it's big though. Look from here. That province is big. Yeah, kind of. Is it called the Pomeranian? Pomerania. Is it the one for the dog? It's near there, I think, on the map. I'm not sure if it's this one. Pomeranian something. Długości i oferuje piękne widoki na morze. Długie Pobrzeże. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Gdańsku, Wow. które ciągnie się wzdłuż brzegu rzeki Motławy. Otoczone jest pięknymi kamienicami, w których znajdują się kawiarnie, restauracje i sklepiki. Długi Targ. Reprezentacyjny plac w Gdańsku, pełniący funkcję rynku, zlokalizowany na Oh głównym yeah, it's in mieście. Gdansk. Jest przedłużeniem ulicy Długiej, z którą tworzy tak zwaną Drogę Królewską. Gadang? Żuławy Wiślane. Wow. Coraz niżej w miarę zbliżania się do Zalewu Wiślanego. This looked like Is it handmade or man-made? this looked like the El Peninsula we saw earlier, but like it looked like made like you said, but maybe not. Około 1/4 obszaru Żuław stanowią tereny położone poniżej poziomu morza, dlatego są czasem nazywane Małą Holandią. Zamek w Malborku. Największy ceglany zamek na świecie, zbudowany przez We zakon saw this. Strzelecki. The biggest castle. It's not only in the world or something in terms of land mass. Something yeah, the Malbork Castle. Wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kanał Elbląski umożliwia przemieszczanie się statków między jeziorami. Znany jest z systemu śluz, które są obsługiwane ręcznie, co czyni go jednym z najciekawszych miejsc w tej części Polski. Damn! Najniżej It's so położone miasto w organized. Polsce. Yeah. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu We reacted to Wiślanego. this. We reacted to this not long ago in the old city. Frombork. Urokliwe miasto położone nad Zalewem Wiślanym, Wow! w którym pracował Mikołaj Kopernik. We Fromborku znajduje się katedra, obserwatorium astronomiczne i wiele innych zabytków. Kraina Copernicus. Wielkich Jezior Mazurskich. Największe skupisko jezior w Polsce. To raj dla miłośników żeglowania, wędkarstwa i Okay, so this is where they have the most lake in Masurian Lake in that part here northeast. Największe skupisko jezior w Polsce. To raj dla miłośników żeglowania, wędkarstwa i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Mosty w Stańczykach. Zabytkowe podwójne mosty kolejowe w Stańczykach z początku XX wieku, wzniesione nad rzeką Błędzianką. Damn, this bridge look like old and live a long life. You look at it looks like it's been through a lot. Like it's been shot at or a lot of things, you know? I don't know, but... Te należą do najwyższych w Polsce. Wigierski Park Narodowy. Jeden z największych parków narodowych w Polsce. Jest pełen jezior, terenów bagiennych i lasów. Wow. Kanał Augustowski.
Łączy dopływy Wisły z Bałtykiem. Oh. Na swojej długości pokonuje różnice poziomów wód o wysokości ponad 54 metrów dzięki licznym śluzom. Wow. Biebrzański Park Narodowy, największy park narodowy w Polsce. Jest to jeden z najważniejszych obszarów bagiennych w Damn, Europie. the largest national park in Poland and one of the biggest wetland, like most important wetland. A także kluczowe miejsce Because it's land and it's wet, you know. It's usually crocodile. They love that kind of environment. Oh. Like, all of those animals. There's a lot of life there, so for you to visit. No. na mapie światowej ornitologii. Tykocin. Pięknie zachowane niewielkie miasto i perła baroku, które leży w województwie podlaskim. Znany jest przede wszystkim z dobrze zachowanego układu urbanistycznego. Tikosin. Pałac Branickich w Białymstoku. Późnobarokowa budowla, która nazywana jest Wersalem Podlasia lub polskim Wersalem. Wow, the Obok Versailles. pałacu znajdują się wspaniałe ogrody. Supraśl. Urokliwa miejscowość znana przede wszystkim z monastyru. Yeah, you need to start naming the stuff. You're good at it. Supras. I cannot do it the way you did it. She just said She's so- supras. Yeah, I know, but Supra. you can pronounce it just hearing one time. I cannot do this, guys. She has a talent for language. How you did it, I would never. Prawosławnego. Otaczają ją lasy Puszczy Knyszyńskiej, które są idealnym miejscem dla miłośników natury. Wow, this is so pretty. In the middle. Imagine like how people were living there like a long time ago. How many room? Kraina otwartych okiennic. Malowniczy obszar położony na Podlasiu, wyznaczony nurtem rzeki Narew. Znany jest z tradycyjnych drewnianych domów z dekoracyjnymi okiennicami. Wow! W tych odrynkach prawosławna pustelnia dla mnichów, położona w dzikiej głuszy, wokół rozległych Wait. i rozlewisk Narew. Orthodox monks? Święta Góra Grabarka. Najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Wow. Nazywana jest Górą Krzyży, bo znajdują się The mountain of crosses. Any I know. story? There's a lot of cross, that's why. Is there a story? dziesiątki tysięcy drewnianych krzyży wotywnych. Puszcza It look Białowieska. like Największy i it look like a village, a coast village. Well, it's a monk Orthodox. Look, and it look like very remote. But it's a crazy place to live. Damn, no one around. Why? Yeah. Why have a lot of land like this? An Orthodox hermitage of monks. Like a Orthodox Jew of monks. Yeah. So it's too peaceful, like peaceful place to meditate and things like this or something, right? tysięcy drewnianych No, krzyży that not wotywnych what środkowej, monks do. wpisany na listę światowego Well, I think Orthodox they are Christian. Yeah, No. but aren't monk the people that like to pray a lot and things like this? Yeah, because I know more Christian. Yeah. But they're just Orthodox. Największy i najstarszy las pierwotny w Europie Środkowej, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska jest Wow. domem dla największej populacji wolno żyjących żubrów na świecie. Stare Miasto w Warszawie, historyczna część stolicy Polski, zlokalizowana na lewym brzegu Wisły. To miejsce, gdzie można podziwiać zabytkową Wow, red is my favorite color. Look at this. And I'm always jealous in Europe and especially in Poland. Look at the floor. It's handmade, human-made, beautiful, nice to walk on street. It's so European. There's nowhere else in the world where the streets are like this. architekturę, w tym Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta. Pałac w Wilanowie w Warszawie. Barokowy pałac otoczony pięknym parkiem, znany jako polski Wersal. To miejsce, gdzie można podziwiać bogatą kolekcję dzieł sztuki, rozległe ogrody i zabytkową architekturę. Oh. Pałac Kultury i Nauki. Jeden z najwyższych budynków w Oh my Polsce, God, who pełniący lived there? funkcje kulturalne, naukowe. The tallest Really? building? Did he say No. that? Jeden z najwyższych budynków One of the tallest building in Poland. It go up because it like It's very pretty. w Polsce. it look ancient. Yes. Yeah. Pełniący funkcje kulturalne, naukowe i wystawiennicze. Oficjalnie był darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Łazienki Królewskie w Warszawie. Zespół parkowo-pałacowy, który był kiedyś letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W sercu Łazienek Królewskich stoi pałac na wyspie. Puszcza Kampinoska. Obszar leśny położony na Puszcza zachód od Warszawy, Kampinoska. który jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. To idealne miejsce na spacery, wycieczki rowerowe i obserwowanie natury. Poleski Park Narodowy obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne. To raj This dla one is miłośników cool. ptaków i przyrody.
Stare Miasto w Lublinie. Malownicza dzielnica pełna zabytkowych kamienic, Lublin! kościołów i urokliwych uliczek, które zachowały klimat średniowiecznego miasta. Muzeum Wsi Lubelskiej położone jest na terenie Lublina. Prezentuje tradycyjne zabudowania wiejskie z różnych regionów Lubelszczyzny, ukazując życie wiejskie na przestrzeni lat. Kazimierz Dolny. Malownicza miejscowość nad Wisłą, która słynie z prawdziwego rynku, zabytkowych. It looks so good in winter. Yeah. Wow, it looked great. Even though winter usually things don't look good. The house are popping. Like Oh, and the blue. I artystycznego klimatu. Nałęczów. Miasto uzdrowiskowe, w którym znajduje się park zdrojowy, spot a także town. rozlewnia popularnej wody mineralnej Nałęczowianka. Zamek Krzysztopór. Majestatyczny zamek położony w Ujeździe, który był połączeniem domu z siedzibą obronną. To miejsce z fascynującą historią i tajemniczym klimatem. Sandomierz. Miasto położone na 7 wzgórzach, którego Stare Miasto jest kameralne, urocze i pełne pięknych zabytków. Stare Miasto w Zamościu. Jest przykładem Very interesting. We can see depending where to go, right? They go in the north, now they're going more east and more south. We see the style changing. The style of everything that we see, the architecture, the nature, everything is like a different style. Miasta renesansowego more- z reguły More like, what is it? The modern, like near the town, thing like that. Yeah. Not like last time, a lot of nature. popularną siatką ulic i zabytkową architekturą. Jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Roztocze. Kraina pagórków, które przecinają doliny wąwozów i szumiących potoków. Znajdują się tu liczne ścieżki turystyczne, a także urokliwe miasteczka i wioski. Zamek w Łańcucie. Imponująca rezydencja arystokratyczna, zbudowana w stylu barokowym. Zamek słynie z przepięknych wnętrz, ogrodów oraz ekspozycji muzealnych prezentujących życie dworskie. Przemyśl. Historyczne miasto na wschodnim krańcu Polski, położone nad Sanem na obu jego brzegach. Należy do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jezioro Solińskie. Największe sztuczne jezioro w Polsce. To popularne miejsce Largest artificial lake. So they made the lake. Artificial means that it's not natural. So how do you make this? Maybe it's a mine? Or like you just dig it to make it bigger? Yeah. Of course you can make Rekreacyjne. it. I don't know. I'm a noob. I'm trying to think how they did that. gdzie można uprawiać sporty wodne i cieszyć There's a się lot of canal that the human made for the transportation, even back in the day. So it's coming from another lake to this one? How do you fill the water? Oh, the water is supposed to come from another river, thing like that. Yeah, to yeah, make that's it what I bigger. mean. Yeah. pięknym przyrody. A lot of rain. Połonina Wetlińska to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadzkim Parku Narodowym. To idealne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek, które oferuje malownicze widoki. Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczadów, który oferuje wspaniałe widoki na okolice. To popularny cel wycieczek górskich i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Bieszczadach. Tarnów, perła renesansu i przepiękne zabytkowe miasto w województwie małopolskim. Jest to polski biegun. Look at this. Now it's interesting. It's not the first time. You have the city right here. That is like it looked like it's the core of the old town. And every city I've seen far, it looks so different. With a lot of greens and a lot of the houses are very different. So you can tell when you're like in the town, when you see this kind of thing, and then the more far you go, the more it's really different looking. You can see it far, it looks very different from the center or something. Ciepła i miejsce pełne I think. zabytków. Zalipie, urokliwa wieś położona w województwie małopolskim, która znana jest ze zwyczaju malowania chat. Ponidzie, malownicza kraina geograficzna, znana z pagórkowatego krajobrazu, pól Wow, uprawnych i what is that? The field? Is it rice? What is You this? think it's rice? Barley? Whatever? Wow, it's gorgeous. Barley? Yeah. Super golden. urokliwych wsi. Czasem nazywana jest polską Toskanią. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Wysoka, najwyższy szczyt Wysoka. Pienin, położony na granicy polsko-słowackiej, na którym znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę Pienin i Tatr. Wow. Szczawnica, królowa polskich zdrojów i Oh my najpopularniejszy god. Yeah. Now we're going south now to the mountain. We're near the Slovakian border and then Czech border, where they have all of those high peaks. Look at this. It's crazy living there. They're not
Fence at all. The what? No fence around the house. Oh, because people are not stealing from each other there. No, also, like, I'm curious. Do you guys have pet or anything? Dogs, probably. Yeah. Because the people are coming from crossing the border are coming from Slovakia and then Czech, and these are the people that don't cause trouble. Damn, air really, really good. Yeah. tej części Polski. Leży na pograniczu Pienin i Beskidów That river? Zachodnich i Oh rozpoczyna my się God. części Polski. Oh, I my thought it God, was a road. It's a good town. It's a river? Why are we like this? Leży na pograniczu Pienin i Beskidów Zachodnich i rozpoczyna się tu wiele popularnych szlaków turystycznych. Przełom Dunajca. Przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin na długości około 8 km. Rzeka tworzy tutaj wiele zakoli, a ściany skalne osiągają kilkaset metrów wysokości. Wzdłuż Dunajca biegnie droga pienińska, która idealnie... That's what we see in Italy. In Venice, with the gondola, when you go below the bridge and it drives you, right? But it's Nie in nadaje Poland. się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Trzy Korony i Sokolica to dwa Oh, we saw najpopularniejsze this. szczyty w Pieninach. Roztaczają się z nich przepiękne widoki na this okoliczne one. In the góry nature i video, rzekę yeah, we Dunajec. saw this. Jezioro Czorsztyńskie jest jednym z najpiękniej położonych jezior w Polsce. Powstało w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec przez zaporę wodną w Niedzicy. See? Rysy. Góra zlokalizowana na granicy polsko-słowackiej w Tatrach Wysokich. Ma 3 Even when he tried to show the places, half of it is nature because there's so much nature. The south is crazy for the nature. I changed my mind. What? I said next year I'm going to Germany, right? I should go to Poland. Yeah. Okay, I need to make a lot of video. wierzchołki We have four YouTube channels if you didn't know. So you can go subscribe to our channel if you want. których północno-zachodni jest najwyższym położonym punktem w Polsce. Morskie Oko. Malownicze jezioro położone w Tatrach, otoczone górami. To jedno z Wow. najczęściej... Oh my God! I have an illusion. Way true. It's a mountain reflection in the water. Yeah. At first I didn't know what was the lake. It's the lake. It's a reflection from the mountain. Crazy. znanych miejsc w polskich Tatrach. Again, completely different. As we go through the north, the east, and the south, everything is different. The south is like the huge mountain that go to Slovakia, right? On the other side, I think, or Czechia, or both, I think, depending. Oferujące piękne widoki i możliwość górskich wędrówek. Dolina Pięciu Stawów Polskich. Malownicza dolina położona w Tatrach w pobliżu The Valley of the Five Polish Ponds. The pond. Zakopanego. Swoją nazwę zawdzięcza 5 stawom, które położone są na różnych wysokościach. Kasprowy Wierch. Widokowy i łatwo dostępny szczyt w Tatrach, który jest popularny przez cały rok, bo można dostać się na niego kolejką linową. Zimą Kasprowy Wierch przyciąga narciarzy. During winter, it's crazy. During winter, it's crazy. For sure. Bo na jego zboczach stworzono kilka tras zjazdowych. Giewont, jeden z najbardziej popularnych szczytów w Tatrach. Na jego szczycie znajduje się metalowy krzyż. Giewont swym kształtem przypomina sylwetkę śpiącego rycerza. Dolina Chochołowska, największa i najdłuższa dolina w No, polskich we saw Tatrach. this, and Najpopularniejsza you probably answered me in the comment, guy, but I will ask again in case you didn't. Like, how do you have this crazy, the flower that bloom when it's cold like this? Yeah. It's crazy. And it looks fragile. It's like you cannot walk there. Yeah. It's gonna die. die. Miejscem w dolinie jest Polana Chochołowska, która szczególnie malowniczo wygląda wiosną, gdy kwitną krokusy. Babia Góra. Oh, so it's not even winter. It's spring. But because it's so high in altitude, they still have snow. It's not even winter. That's what she said. Yeah. Malowniczo wygląda wiosną, gdy kwitną krokusy. Babia Góra, najwyższy szczyt Beskidu Zachodniego i najwyższy pozatatrzański szczyt w Polsce. That means you can see Babia snow Góra all year. inaczej nazywana jest diablakiem, matką niepogód i kapryśnicą ze względu na szybko zmieniające się warunki atmosferyczne. Landskorona, niewielka urokliwa wieś położona na zboczach Góry Landskorońskiej niedaleko Krakowa. Słynie z drewnianej zabudowy, uroczych kawiarenek i sielskiego klimatu. Kopalnia soli w Wieliczce. To ponad 2000 komór i prawie the salt mine. 250 km chodników. Wait. That's the huge one, right? Is that yeah, I think that's the huge one that we erected too. Like, it's massive. Które powstały przez ponad 700 lat eksploatacji złoża soli. Kopalnia w Wieliczce jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stare Miasto w Krakowie.
Historyczna część miasta, która jako jedna z pierwszych 12 obiektów na świecie Wow. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najpopularniejszym miejscem na krakowskim Starym Mieście jest rynek główny z kościołem mariackim i sukiennicami. Wzgórze Wawelskie jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. Oh, Wawel! Wiele It's the wieków- one with the dragon, right? Yeah, I think so. The infrastructure with the Właśnie dragon. tutaj mieściła się rezydencja polskich królów. Na Wzgórzu Wawelskim znajduje się Zamek Królewski i Katedra Wawelska. Zalew Zakrzówek w Krakowie Okay, guys, let's finish part 1 there, or God are going crazy. Yeah, we're gonna finish part 2. See where we are on the map? Now we're gonna go west after that, and then go back north. So you're gonna be able to see more if you're from this region in part 2. Because now our daughter are going insane. Even change our light. Okay, Papa. Oh, did it just happen? Okay.